Cześć! W dzisiejszym odcinku Rowerowych Porad pokażę Wam, jak wymienić i wyregulować klocki hamulcowe w rowerze. Warto sprawdzać co jakiś czas stan okładzin hamulcu. Tutaj na zdjęciu zobaczycie nowe klocki w porównaniu z klockami zużytymi. Warto to kontrolować po prostu, aby hamowanie zawsze było bezpieczne, żeby było skuteczne. Przy okazji warto również sprawdzać, czy klocek jest dobrze ustawiony, czy dobrze dociska do obręczy. Żeby wymienić czy wyregulować klocki, wystarczy nam klucz impusowy 5. Jest to w sumie prosta sprawa. Za chwilkę pokażę Wam, jak to zrobić. Ok, w pierwszej kolejności odpinamy hamulec, ściskamy go delikatnie, wyciągamy fajeczkę i rozpinamy hamulec. Drugi krok to odkręcenie klocka. Odkręcamy. Przy odkręcaniu warto zwrócić uwagę na podkładki, które się przy nim znajdują. O właśnie, bo potrafi coś zlecieć. Ja za chwilkę pokażę Wam na zdjęciu, jak one powinny być założone. I tutaj widzicie porównanie klocka nowego z klockiem już zużytym. Jak widać, ten na górze jest całkowicie zużyty, tutaj rowków już odprowadzających wody nie ma, także no to już jest w zasadzie ostatnia chwila na wymianę klocka. Jeszcze dwa zdania o rodzajach klocków. Ten klocek, który zdejmowałem, jak widzicie, jest zintegrowany z bolcem i tak naprawdę po zużyciu się klocka nie możemy już z nim nic zrobić, jest do wyrzucenia. A klocki, które będę zakładał, mają wymienny wkład, tutaj ten hamujący, tą okładzinę. Wystarczy tutaj podważyć bolczyk, który nam trzyma taką okładzinę. Wysuwamy sobie okładzinkę i zmieniamy. Tak naprawdę nie trzeba nawet zdejmować klocka z hamulca, wystarczy właśnie po prostu tą okładzinę wsunąć, wysunąć. Jest to fajne rozwiązanie dla osób, które jeżdżą dużo hamują i po prostu często wymieniają klocki. Będzie to sporo tańsze niż wymienianie za każdym razem całych klocków. Ok, zabieram się za zakładanie nowych klocków. Montując je, warto zerknąć, czy na obudowie mamy podany kierunek, w którym po prostu powinien być ten klocek zamontowany. Będzie też często podana strona prawa, strona lewa. Patrząc tak, jakbyśmy siedzieli na rowerze, wtedy mamy stronę prawą, stronę lewą. Jeżeli zamontujemy klocek po prostu nie tak jak trzeba, będzie to skutkowało złym hamowaniem, albo w ogóle po prostu klocek nie będzie dotykał do obręczy. Także teraz powolutku montuję. Można sobie pomóc lekko dociskając klocek do obręczy. No ja za chwilkę założę te podkładki, przejdziemy dalej. Po wstępnym przykręceniu klocka ustawiamy go, dociskając do obręczy i ustawiamy w ten sposób, aby równo dotykał obręczy i jednocześnie nie ocierał o oponę. Jeżeli mamy problem z piszczącymi hamulcami, to mam tutaj poradę. Należy ustawić klocek w ten sposób, aby jego przednia część dotykała obręczy wcześniej niż tylna. Można się w tym celu posłużyć kartą, którą wsuwamy pod tylną część klocka, kiedy klocek jest niedokręcony. I wtedy dokręcamy go, jednocześnie pilnujemy, żeby podczas dokręcania się nie przekrzywił klocek i dzięki temu po prostu będą mniej wrażliwe na piszczenie. Ok, klocki mam już wymienione, czas zabrać się za regulację. W pierwszej kolejności proponowałbym wkręcić do samego końca śrubkę baryłkową, która znajduje się przy manetce. Następnie luzuję linkę, która znajduje się przy ramieniu hamulca. Wkręcam śrubkę i teraz ustawiam klocki w ten sposób, znaczy tą linką sobie reguluję ustawienie, w ten sposób, aby klocki znalazły się około 1,5 mm od obręczy. I solidnie dokręcam. Po dokręceniu linki sprawdzamy, czy klocki jednocześnie docierają do obręczy i czy również odsuwają się później od tej obręczy. Ja tutaj lekko rozregulowałem jeszcze specjalnie ten hamulec i tak jak widzicie, ramię hamulca nie odsuwa się od obręczy. Żeby to wyregulować, mamy tutaj specjalne śrubki po każdej stronie, które jeżeli będziemy je dokręcać, ramię hamulca będzie się odsuwać, sprężyna się napręży, ramię się odsunie. Jeżeli będziemy luzować, wtedy sprężyna się rozluźni i będzie się wtedy przysuwać. W tym wypadku, tak jak widzicie, należy tą śrubkę lekko dokręcić. Wystarczy 1/4 obrotu, trzeba to robić powoli, delikatnie. Można również z drugiej strony lekko poluzować tamtą śrubkę, tak żeby ten hamulec wycentrować. Jeżeli nadal będzie problem, można również naprężyć delikatnie, zdjąć tutaj tą dźwigienkę, leciutko ją naprężyć, tak żeby nie złamać, z powrotem założyć. To też na pewno da jakiś efekt. Jeżeli nadal jest problem, znów dokręcamy, tak żeby ramię się odsunęło. I tak po prostu regulujemy do skutku, dokręcamy z jednej strony, odkręcamy delikatnie z drugiej strony
Tak, aż po prostu hamulec będzie idealnie dochodził i odsuwał się z każdej strony. Ok, ja już jestem po wymianie klocków i po ich regulacji. Regulując klocki warto również sprawdzić stan linek oraz pancerzy hamulcowych. Czy linka płynnie porusza się po prostu w pancerzu, czy nigdzie nie jest przybrudzona, czy nie daj Boże nie jest zardzewiała. Linki i pancerze również regularnie wymieniamy, nie czekamy aż po prostu przestanie ta linka się w pancerzu poruszać. W jednym z kolejnych odcinków ja na pewno pokażę Wam, jak to zrobić. Już w tym rowerze tutaj zauważyłem, że linka i pancerz też będzie nadawała się do wymiany, także na pewno Wam to pokażę. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i trzymajcie się, hej!